Za to się doczekałem tej pracy w Indonezji. Solo po planecie. Wyobraźcie sobie fabrykę, w której nie używa się prądu, a głównym silnikiem napędowym jest krowa chodząca w kółko. Wyobraźcie sobie makaron, do którego nie używa się ani grama mąki pszennej, a proces jego suszenia zależy wyłącznie od tego, czy z nieba spadnie deszcz, czy też nie. To ostatnie takie miejsce w Indonezji. Cześć, cześć, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Dzisiaj nadaję znowu z Indonezji, a miejsce szczególne. To, co widzicie za mną, to jest tak zwany brzydki makaron, ugly noodles. Jedyne miejsce na świecie, które jeszcze to produkuje i nie produkują go tylko ludzie, ale produkują je w kooperacji z tymi oto krowami. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. No to co? Kręcimy kolejną przygodę. Cześć, cześć, cześć. Rozpoczynamy kolejny dzień mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Kawa mnie kopła, jajecznica też. Kurde, jeszcze jest gorąco strasznie. Dalej jestem w Indonezji. Cisnę dzisiaj do miejsca, które tworzą krowy. Mianowicie one tworzą tak zwany brudny makaron albo nieładny makaron. O, ugly noodles. Zabieram moje kunisko, czyli wypożyczony skuter i cisnę gdzieś jakieś 40 minut na południe od Jogjakarty do ostatniej takiej fabryki. Mam nadzieję, że się uda. Bądź ze mną, szkoda gadać. Dotarłem, co to była za wycieczka. Omijałem jak się dało tylko te samochody z lewej, z prawej, tu nie ma żadnych jakichś takich reguł. Na światłach to jak jest czerwone, to po zewnętrznej, czyli w lewo, bo tutaj jest ruch lewostronny, można spokojnie skręcać, była jakaś procesja, kaczki mnie tu przywitały, a tu się makaron suszy. Obczajcie to. Zaraz tu się zapytam, gdzie ja tu mogę się wcisnąć. Tam panowie mi skuter, pilnują. Dałem im, słuchajcie, 10 000 gęsi, czy to są kaczki? Gęsi chyba. Nie, to są gęsi. Gę. No. Od razu widać, że chłop z miasta, bo nie rozpoznaje kaczki od gęsi. A przecież w Polsce powinienem wiedzieć, jak wygląda kaczka, nie? Dobra, polityki nie mieszamy. O kurde, to są te nudle. Teraz się tu zapytam. Wow, ale jest. Hello? Haja. No, już wszystko wiem. Zapytałem się chłopaka w środku, jak to dzisiaj wygląda. Powiedział, że dzisiaj nie ma mielenia zboża, tylko może jutro, bo już namielili wczoraj bardzo dużo. Dzisiaj jest za to praca w postaci suszenia tego makaronu. Więc oprowadzę Was tu i opowiem w ogóle o tym, jak to mniej więcej wygląda, ale to jest ten słynny ugly noodles, czyli ostatnie miejsce w Indonezji i możliwe, że na świecie, gdzie robią tak zwane brzydkie nudle, czyli brzydki makaron. Dlaczego jest z tego zrobiony? Bo jest to przetworzone z manioku, a nie z mąki. Ogrom tych nudli. Dalej takim tradycyjnym sposobem je tutaj produkują. Zobaczcie, jakie mają tutaj w ogóle zlewy. No, sanepid to by to tu już dawno zamknął, chyba z 80 razy, ale jakim sposobem to wszystko tutaj dalej działa? Czy tylko ja widzę tu serce z tego kamienia? Wanna. No, powiem Wam, smród jest dosyć poważny, ale tylko z tej wanny jakoś. Chciałem chłopakowi zapłacić, że tu mogę filmować, ale powiedział kategorycznie, że broń Boże, żebym schował te pieniądze, że to nie ma problemu, mogę sobie kręcić i opowiedzieć o tym miejscu. No nie będziemy widzieć dzisiaj tej sytuacji, jak mielą te krowy, ale mogę Wam pokazać, jak wygląda ten cały moździerz ogromny i które to krowy są tutaj odpowiedzialne za pracę przy nim. Więc przyjrzyjmy się temu warsztatowi po kolei. Jak się mogę domyślać i tyle co mi ten chłopak tu poopowiadał, że no tu mają drewno na opał,
Zobaczcie, jakie mają patenty na suszenie. No, wszystko jest dmuchawy, na pewno, żeby wzniecić ogień. Tu jest ogromne palenisko. Tu jest drugi taki ogromny piec. Tak samo z paleniskiem. Przypomina mi to, no nie powiem co. This is yesterday. This is yesterday, okay. This is How many days? two days. 2 days, okay. What if this rain? What if the rain? Oh, it rains. Flying noodles. Mhm. Ale wykrakałem, bo się zapytałem na koniec co, jak pada deszcz i akurat pada deszcz. I tutaj chłopaki składają. No nic, będę i pomogę im. No to. No, no rain, no rain, no rain. Kurde, jak się ludzie w większości krajów modlą o deszcz, żeby no spadło, bo żeby coś wyrosło, to tutaj jest odwrotnie, tu się modlą, żeby właśnie nie padało, żeby ten makaron się wysuszył jak najszybciej. Słuchajcie, zbieram dla was informacje, jak normalnie z pola bitwy, bo translator działa jak nie chce, ale mniejsza z tym. Zapytałem się, ile to w ogóle kosztuje. Na takim jednym całym, no powiedzmy to, suszarniku, o tak to nazwę, znajduje się niecałe 5 kg, 4,5. Kawałek tego i kawałek jeszcze z innego tego suszarnika, to kosztuje 90 000 ichniejszych pieniędzy, więc wyliczyłem, że taka jedna porcja kosztuje 90 groszy. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale no na kilogram makaronu wychodzi 4 zł. Proces jest bardzo żmudny i długi. Najpierw się zaczyna od manioku, który przyjeżdża tu, słuchajcie, w takich, oni już tego nie mielą, to już jest w tych workach, bo mi się pomyliło, że te wory to jest w ogóle już mąka zmielona, ale nie. Zacznę od początku, bo się trochę pogubiłem. Ta kasawa, czyli po naszemu maniok, przyjeżdża tutaj już zmielona, bo jest to bardzo ciężki, gruby korzeń, który się wrzuca później do takiej wanny, żeby to się namoczyło i żeby zmiękło. Wodę się odcedza, bierze się tą całą pulpę, rozkłada się na tych stołach, o tu wam pokażę, tak, rozkłada się na tym stole, po czym na tych blachach takich bambusowych kładzie się je i przecina. Te blachy później lądują w tych piecach, tak jak tu widzicie, i przez 2 godziny to się wszystko tutaj suszy. Albo w tym piecu, albo w tym piecu. Tutaj jest drewno, można się pomylić, że to jest właśnie ta korzeń tego manioku, ale nie. Jest to proces no, dosyć tutaj bardzo żmudny i długotrwały. Dzisiaj no niestety nie ma tego procesu, bo był wczoraj i może będzie jutro, może będzie pojutrze. To, co się wypali, ląduje tutaj w tym wielkim moździerzu. Jedna krowa może pracować 1 godzinę, chodzi dookoła i mieli to na mąkę. Tutaj mamy już przetworzoną tą mąkę. Zupełnie to już inaczej wygląda. To już jest puder. O, jakie mięciutkie. Kurczę. Słuchajcie, jak dupcia niemowlaczka, jakbym jakiś olejek taki zastosował dla dzieci. No i ta mąka, która jest wyprodukowana przez ten moździerz, znowu jest mieszana. Tym razem ona ląduje tutaj, w tych wielkich pojemnikach. Tak. I tu jest formowane ciasto, które następnie przechodzi do tej prasy, do jednej lub do drugiej. I one już produkują gotowy makaron. Po czym z kolei znowu na tej wielkiej stolnicy to znowu ląduje, ale już jest wyrobione i kładzie się znowu na te bambusowe blachy piekarnicze, które znowu lądują do pieca. I jak już są tutaj wypalone, to następnie są przenoszone, przekładane na te suszarniki i tak to się tutaj suszy
około 2 dni, tylko w zależności oczywiście jakie są warunki atmosferyczne, czy pada, czy nie. Kolega tu sprawdza, czy to się trochę już podsuszyło, czy nie. A ja Wam pokażę tutaj główne sprawczynie, czyli te oto krowy, które no, są odpowiedzialne za produkcję tego makaronu. Cześć. Boisz się mnie, czy nie? No, kawał krowy. Nie wiem, jak to w ogóle, jaka to jest odmiana. Nie znam się na krowach, ale tu jeszcze zobaczymy drugą. Cześć. Nie bój się mnie. O! Nie wiem, czy to się do zabawy, czy... Nie bój się, nie bój się. Ale nie tylko są dwie, bo tu są jeszcze zastępczynie, cała rodzina, jak widzicie. Kurde, to ma siłę. Dziwny taki garb. Nie wiem, są u nas jacyś rolnicy, którzy się znają na tym, a tu jest młode. Ale z młodym nie będę tutaj podchodził, bo się mnie boi. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Chciałem to popchać, słuchajcie. Żebym czasem kupy nie zrobił. Jakby się pewnie dało przez człowieka, to by to człowiek pchał, albo i nie, ale to no, nie ma szans. To jest taka tutaj chyba taki ciężar. O, działa coś. Ale dam radę. Pan się tu śmieje. It's not easy. Jeszcze za krowę nie robiłem. Za to się doczekałem tej pracy w Indonezji. To bym Michał Rusin. Solo po planecie. Dajcie chociaż lajka, bo się umachałem. Thank you so much. Thank you. Thank you. I love you, I love you. No to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Jak Wam się podobało, to wiecie co robić. Lajka, subskrypcja. Lecimy dalej. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Michał Rusin, Solo po planecie. Do zobaczenia w następnym odcinku Wielkiej Misji 100 dni dookoła świata. Cześć.